Cześć kochani, nazywam się Olka, witam serdecznie na kanale Polka w Ameryce. Zabrałam Was dzisiaj w fajne miejsce w Nowym Jorku i razem z Gołąbkiem, który właśnie odleciał, chcę Was przywitać na Grand Central. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadać o tym, jak to jest znaleźć pracę w Ameryce. Z lub bez papierów, ale to cichosza. Polka w Ameryce. Będę Wam dzisiaj opowiadała o czymś, co nazywa się gig-to-gig economy. Jest to dość nowe zjawisko, natomiast tutaj w Stanach świetnie rozwinięte już na tym etapie. Nie wiem, czy w Polsce już w tym momencie można pracować jako właśnie taki, powiedzmy, pracownik od zlecenia do zlecenia. Prawdopodobnie dużo ludzi takie coś robi, natomiast w jednym tylko dziale, w tej rzeczy, w której się specjalizują. Co jest zajebistego w Ameryce, co odkryłam przyjeżdżając tutaj, to, że możesz zarabiać nie tylko na swojej głównej pracy, ale i na swoich pasjach, zainteresowaniach, czymś, w czym jesteś dobry. I właśnie dlatego też Stany Zjednoczone tak bardzo cierpią, jeśli chodzi o pandemię, bo po prostu jest bardzo dużo tutaj usług. Ludziom się płaci za wszystko w Stanach Zjednoczonych. Napiwki są bardzo wysokie. Od nikogo nie oczekuje się tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych przysługi. Wszystko ma swoją cenę. I myślę, że to jest ta główna różnica, jeśli chodzi o znalezienie pracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Opowiem Wam o całej kwestii pracy w Stanach Zjednoczonych z papierami lub bez, z własnej perspektywy, z perspektywy jakby moich umiejętności i tego, z czym przyjechałam tutaj do Stanów. Więc opowiem Ci tak troszkę o sobie, mały background z tego, co robiłam w Polsce, zanim tutaj przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, właśnie do mojego kochanego Nowego Jorku. Niestety, ale jestem typem osoby, który się szybko nudzi. Więc ja osobiście, to zabrzmi bardzo dziwnie, ale ja nigdy w życiu nie miałam tylko jednej pracy. Zawsze to było coś połączonego z czymś innym, coś na boku, jakaś weekendowa praca, jakaś wieczorna praca, jakaś praca czasem, jakaś praca dorywcza, jakieś zlecenie tu, tam. Także po prostu ja się wpasowałam jakby w ten system gig-to-gig economy, bo z natury już tak miałam, że lubiłam robić wiele rzeczy i kontaktować się jakby z różnymi osobami. Jak mieszkałam w Polsce, to pracowałam na przykład na planach teledysku, jako aktorka, jako modelka, pomagałam przy różnych reklamach, przy scenariuszach, pomagałam po prostu grupę osób bardzo aktywnych w dziale filmowym, wyrosłam samochodem i tak się grupą i właśnie pracowałam, powiększając jednocześnie swoje prywatne portfolio, które pomogło mi tutaj w Stanach Zjednoczonych. Więc to była praca modelki, aktorki, generalnie na planach filmowych, właśnie takie małe projekty tu, tam gdzieś. Dodatkowo w 2011 założyłam swoją agencję turystyczną, jako że wtedy mieszkałam w Rzymie. To byłam takim po prostu pośrednikiem, rozmawiałam z turystami z Polski, którzy nie znają włoskiego i zarabiając po prostu mieszkania w Rzymie u Włochów. Kolejną rzeczą, jaką robiłam w Polsce, była praca administracyjna online dla jednej z dużych korporacji. Także, żeby nie było, miałam też pracę biurową. Dodatkowo znam 4 języki obce. Jakoś tak wyszło w życiu, że miałam partnerów z zagranicy, którzy pomogli mi po prostu, zmotywowali mnie do tego, żeby nauczyć się ich języków. Z partnerami już nie jestem, ale zostały mi ich języki, więc mam języki chociaż. I co ja tu zaczęłam robić, jak tu przyjechałam? Zaczęłam, tak jak w Polsce, pracować na planach filmowych, planach teledysków. Zaczęłam pracować jako modelka już na starość, gdzie przeszłam na emeryturę po prostu w Europie. Tak tutaj przyjechałam i się okazało, że kobiety, babki po 30 wciąż pracują jako modelki. Kto by pomyślał? Dodatkowo wielokrotnie pracowałam jako tłumacz, bo tak jak mówiłam, znam te języki obce, także też wykorzystałam jakby tą swoją siłę. Pracowałam również w administracji szpitala, także to też wykorzystałam te swoje zdolności, powiedzmy, administracyjno-biurowe. Dodatkowo wielokrotnie pracowałam na różnych eventach jako tak zwany brand ambassador. Bardzo polecam tego typu pracę osobom młodym, które przylatują tutaj do Stanów, zwłaszcza do dużych miast. Jest pełno tego typu prac właśnie. Oprócz tego prowadziłam również zajęcia z modelingu dla młodych dziewczyn. Uczyłam je, jak pozować, jak być pewną siebie, jak odkrywać swoje zalety i je pokazywać na zewnątrz.
Także to też była super fajna praca, taka chwilowa, bo te wszystkie prace właśnie Gig to Gig Economy polegają na tym, że każdego dnia robię coś innego. Każdego dnia jestem w innym miejscu, to trochę jak te moje klipy Polki w Ameryce, każdy w innym miejscu. Dodatkowo pracuję zawsze z różnorodnymi ludźmi. Każdy dzień po prostu jest z inną grupką osób, więc też łatwo jest rozszerzyć jakby te kontakty, znajomości porobić, bo też, co zauważyłam w Stanach, ci ludzie chcą Ci pomóc. Amerykanie albo generalnie ludzie, którzy mieszkają tutaj w Stanach, pomagają sobie nawzajem. Bynajmniej ja miałam takie doświadczenie, bo zawsze wiedziałam, że jak ktoś potrzebuje pomocy i mogę kogoś polecić do jakiejś pracy na przykład, bo ja nie jestem w stanie jej wykonać, bo jestem już zabukowana, albo po prostu ja jej nie chcę wykonywać. Ja już mam grupkę osób znajomych, którym mogę tą pracę jakby polecić, przesłać im, zarekomendować ich na tą pracę. To samo się dzieje w stosunku do mnie. Oni mnie też rekomendują do pracy i po czasie w ten sposób jest łatwiej nawet znaleźć pracę, ponieważ dostajesz ją w pewnym momencie tak naprawdę od znajomych. Ale jako, że pracowali z Tobą w przeszłości, to wiedzą, że mogą na Tobie polegać i wiedzą, jakiego typu osobą jesteś w pracy. Co jest jeszcze absolutnie genialnego w Gig to Gig Economy, to, że ciężko się znudzić. Czyli jest to idealne zajęcie dla mnie. Ja się szybko nudzę. Co jeszcze jest doskonałe, to, że nie trzymają Cię żadne kontrakty. W sensie, jeśli mam ochotę wziąć sobie cały grudzień wolny i polecieć do Polski, żeby spędzić czas z moją rodziną na święta, to mogę to zrobić. Co więcej, staram się jeździć do Polski 2 razy w roku na co najmniej 3 tygodnie i nikt mi tego nie broni. Po prostu wiem, że w momencie, kiedy chcę sobie wziąć wakacje, nie muszę prosić nikogo o dni wolne, muszę po prostu przysiąść, więcej popracować, żeby sobie zarobić na te tygodnie, kiedy nie będę pracowała. To tak trochę abstrahując od tematu, chciałam pokazać, że tylko jedno miejsce jest otwarte. Jesteśmy teraz właśnie w podziemiach Grand Central i tu zazwyczaj jest, nie wiem ile tu jest, 15 różnych restauracji, takich take-out, można usiąść, można zjeść i tu po prostu się przychodzi, ludzie przed podróżą mogą sobie coś zjeść, a w tym momencie tylko jedno miejsce otwarte i to jeszcze piekarnia z samymi ciepłymi bułeczkami i słodyczami. Także wszystko jest teraz pozamykane tutaj w Nowym Jorku. Jest pusto na Grand Central, gdzie głównie to miejsce zawsze jest wypełnione właśnie turystami robiącymi różne zdjęcia, ale i tłumami ludzi, którzy przemieszczają się w ten sposób do pracy do Nowego Jorku, z tym, że w tym momencie wciąż dużo pracy odbywa się online, dlatego też jest tak pusto. Tutaj jest bardzo fajne miejsce, jeśli się poszepta tam, to przechodzi ten szept przez tą ścianę i trafia tu. Można to usłyszeć w tym rogu, jednakże jestem tutaj sama, słychać też pogłos, echo i nie mam z kim tego zrobić. Bardzo fajna ciekawostka, jeśli chodzi o Grand Central. Jak już przyjechałam tutaj do Stanów Zjednoczonych, nagle się okazało, że moją wiedzę i doświadczenie mogę wykorzystać w czymś, co się nazywa właśnie Gig to Gig Economy, czyli od zlecenia do zlecenia. Różnica w Stanach jest jednak taka, że możesz wykonywać pracę nie tylko tą, którą wykonujesz na co dzień, wykonywałaś w Polsce, ale też możesz zarabiać na swoich pasjach, możesz zarabiać na swoich zainteresowaniach, czymś, w czym tak naprawdę czujesz, co potrafisz, w czym jesteś dobry, dobra. Czyli na przykład, jeśli potrafisz świetnie szyć, może to być część Twojego freelancerstwa tutaj w Stanach Zjednoczonych, Twojego właśnie Gig to Gig Economy. Jeśli znasz na przykład inny język, możesz na przykład kogoś uczyć i to jest kolejna właśnie ta część Twojego Gig to Gig Economy. Ja osobiście akurat uważam, że w Stanach łatwiej zarobić pieniądze, robiąc różne rzeczy, niż w Polsce. Może to się ostatnio zmieniło, nie wiem. Ja ostatnio w Polsce mieszkałam 6 lat temu, także ciężko powiedzieć. Natomiast dla mnie to Gig to Gig Economy jest nowością tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych i bardzo, bardzo to polubiłam. Jeśli przyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, to właśnie z papierami czy bez różnicy. Pierwsze co, zrób sobie listę rzeczy, co robiłaś w przeszłości, co potrafisz robić, co lubisz robić, czym się interesujesz, w czym jesteś dobry, dobra, o co Cię proszą na przykład znajomi w Polsce. Hej, mógłbyś mi pomóc na przykład z naprawieniem komputera albo z ogrodzeniem, mógłbyś jakoś pomóc mi ciąć ogrodzenie albo na przykład zrobić jakieś pracy w ogródku. Cokolwiek byś nie robił, nie robiła z powrotem w domu w Polsce,
Na tym możesz tutaj właśnie w Stanach zarobić. Stany to jeden z najbardziej usługowo rozwiniętych krajów na świecie. Chcę Ci pokazać w tym momencie, w jaki sposób możesz sprawić, że Twoje zarobki w Stanach Zjednoczonych będą wyższe, że będziesz mógł robić co chcesz, co potrafisz, co lubisz, co Cię pasjonuje. I że będziesz mogła też wykonywać różne jakby prace, a nie siedzieć w jednej pracy od godziny 8 do 17. Także naprawdę zachęcam do wypisania sobie na kartce swoich zainteresowań, rzeczy, w których jest się dobrym, swojego doświadczenia, rzeczy, które się w przeszłości robiło, rzeczy, które chciało się zawsze robić. Tutaj wszystko naprawdę można zrobić. Od zlecenia do zlecenia. W pewnym momencie masz już stałych klientów, którzy wciąż do Ciebie dzwonią, znajomi Cię zaczynają polecać. Przed zamknięciem Nowego Jorku ja byłam w stanie pracować od 5 do 7 dni po prostu w tygodniu i sobie odkładać nawet na takie właśnie wyjazdy, na przykład miesięczne do Polski czy ogólnie do Europy. Daj znać w komentarzach, jakiego typu pracy potrzebujesz, a Ci chętnie pomogę. Także ja teraz się schowam, zostawię Cię z Grand Central, także enjoy the view, a ja uciekam stąd i w międzyczasie dam Ci tutorial, jak korzystać z najważniejszego urządzenia, czyli Twojej komórki. Początki wiadomo są najtrudniejsze, więc opowiem Ci, jak ja zaczynałam, jak ja się za to wszystko zabrałam. Otóż w Geek to Gig Economy najważniejsze są kontakty, więc jakoś musisz te kontakty sobie wyrobić. I tutaj social media pełnią kluczową rolę. To znaczy Facebook, Instagram, LinkedIn to podstawa. I powiedzmy na Instagramie możesz szukać różnych kategorii po hashtagach. I szukasz na przykład Work USA, albo w zależności od Twojej dziedziny może być na przykład Polish Translator, albo Car Mechanic i tak dalej, i tak dalej. I szukasz po prostu tej swojej branży konkretnej i po tych hashtagach często można właśnie znaleźć oferty pracy. Na Instagramie możesz również znaleźć firmy, które się specjalizują w znajdowaniu właśnie takiej pracy tymczasowej. Dla mnie jednak najlepszym właśnie narzędziem do znajdowania pracy Gig to Gig Economy, pracy takiej właśnie tymczasowej na zlecenie, był zawsze Facebook, a zwłaszcza grupy facebookowe, bo można sobie znaleźć grupę, na przykład ja szukałam New York Job, New York Work i po prostu przechodziłam od grupy do grupy, wystawiane tam są ogłoszenia o pracę, zaczyna się rozmawiać z tymi ludźmi, jeśli tym razem nie dostanie się pracy, to już ten komentarz Twój tam gdzieś jest, pod czyimś wpisem i jakaś inna osoba może będzie zainteresowana. I tak też przydałoby się dodać do właśnie lokalnych grup, typu miasta, blisko którego się mieszka. Bardzo też fajnie jest pododawać się do kont tematycznych w danym regionie, czyli na przykład ktoś jest ogrodnikiem, to dodaje się do właśnie jakichś grup, gdzie ludzie wymieniają się informacjami na różne tematy, a przy okazji czasem można gdzieś tam właśnie znaleźć ogłoszenie, że ktoś kogoś szuka, albo po prostu samemu się nawet zareklamować. Najważniejsze to właśnie wyrabiać sobie kontakty. Jeśli masz papiery, to możesz spróbować zatrudnić się w takich firmach jak Amazon, Walmart, TaskRabbit czy Instacart. To są firmy, które zawsze zatrudniają, zwłaszcza właśnie w tym okresie pandemicznym i postpandemicznym będą też zatrudniać. Także te 4 firmy zawsze szukają wielu pracowników. Jeszcze bardzo fajną apką jest Upwork. Chciałabym ją polecić osobom, które pracują biurowo, albo są właśnie grafikami, albo generalnie lubią pracować z internetem i na przykład szukać jakichś informacji, czy robić jakieś prezentacje. To jest taka fajna apka, codziennie jest po kilkadziesiąt różnych ogłoszeń i tu są po prostu takie szybkie projekty, zgłasza się swoją kandydaturę i można naprawdę tutaj fajne opcje znaleźć takiej pracy biurowej. Pamiętaj, by być kreatywnym i nigdy nie przestawać szukać nowych kontaktów i nowych znajomości, nowych grup, nowych umiejętności. W Gig to Gig Economy chyba najfajniejsze jest to, że daje Ci możliwość rozwoju i znalezienia Twojej prawdziwej pasji. Powodzenia! I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, żeby zadawać mi pytania. Ja lubię pomagać, wszyscy powinniśmy sobie pomagać
Także na każde pytanie odpowiem i bardzo, bardzo chętnie pomogę Ci odnaleźć się w Ameryce i znaleźć pracę. Właśnie wychodzę na ulicę Manhattanu, także zaraz pokażę Ci też Grand Central z zewnątrz. Zadawaj pytania, chętnie pomogę, pomogę Ci znaleźć pracę, odnaleźć siebie właśnie na tym rynku gig-to-gig economy w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku, będzie inna przygoda. Pa! First thing that you learn from a different language, Yeah? it's about work. Okay, wait, I want to have it recorded. What better word did you learn in Polish? Okay, so just to be clear, that's the first and only word you know in Polish. The only word I know in Polish is cool. Great.